Tu chcę pogadać jeszcze. 5,60 od razu. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w niegdyś ściśle tajnym miejscu. To właśnie tutaj Związek Radziecki poszukiwał uranu tak potrzebnego do zimnej wojny. A ja stoję na ogromnej hałdzie uranu. Ale ponieważ dzisiaj wejdziemy pod ziemię, do kopalni w Okrzeszynie, to nie jesteśmy sami, bo jest z nami król podziemi, Leon z kanału Wyprawy Leona. Więc dzisiaj możemy czuć się bezpieczni, prawda? Dokładnie tak. Mamy szereg czujników, promieniowania, detekcji gazów, a więc wszystko mamy pod kontrolą. Ruszamy najpierw na hałdę. A dlaczego chodzimy tutaj i szukamy w tym miejscu? Ponieważ tutaj znajdował się szyb wydobywczy o głębokości 214 metrów. Chłopaki już poszli z dozymetrami, więc szukają tak zwanego grzania. A w tym budynku znajdowały się maszyny wyciągowe, które obsługiwały oczywiście ten szyb wydobywczy, ale skupmy się teraz na tym, co najważniejsze, czyli czy znajdziemy coś, co grzeje i jak mocno. Prawdopodobnie ta strona była przekopywana. Niektórzy szukali tutaj minerałów, ponieważ mamy dosyć fajną mineralizację w tym rejonie. Ogólnie mówiliśmy o jakichś siarczkach, jakichś związkach po prostu uranu, ale jeżeli chodzi o samą dokładną nazwę minerału, to nawet nie wiem, co dokładnie tutaj występowało. Uran. Mówi się ogólnie o blendzie uranowej, która zawierała związki uranu. Czy do końca mamy tutaj do czynienia z blendą uranową, tego nie wiem. Na pewno mamy do czynienia z jakimiś związkami uranu, a więc detektor powinien nam za chwilę zagadać. 0,24. Słyszycie? Alarm się włączył. Ile? 14. 14 mikro? No teraz jest 13,35. Ty, 14 mikro to jest dość sporo, bo to jest więcej niż w Fukushimie. W takie promieniowanie tła, co nie? Ale kozak. Ale ten nasz już nie chce. A to musisz na skałkę. A no. Tylko wiesz co, poczekaj, ja wyłączę ten alarm. Leon, no teraz tak pytanie na chłopski rozum, bo z racji, że tu grzeje i tu były próby wydobywcze, ale tego uranu nie wydobyto za dużo, czy można uruchomić tą kopalnię i czerpać hajs z tego uranu? Wiesz co, tak jak najbardziej. Tu jest też trochę mitów i legend z tym wydobyciem uranu w Polsce i tym, jak nas Związek Radziecki traktował, ponieważ na początku dostawaliśmy naprawdę bardzo fajne pieniądze. O, widzisz. Dopiero później okazało się, że zaczęliśmy wychodzić na tym kiepsko. No a kiedy ogólnie Związek Radziecki zorientował się, że ma wysokowydajne złoża uranu u siebie w kraju, no to tą kopalnię porzucili, ale gdzieś mniej więcej w latach, na początku lat 70. były plany wznowienia tutaj wydobycia, już, że tak powiem, pod polską flagą i nawet mieliśmy swój polski, że tak powiem, proces uzdatniania tego uranu, jego wzbogacania. I ta kopalnia, a więc kopalnia w Okrzeszynie oraz kopalnia w miejscowości Grzmiąca niedaleko Głuszycy, to były takie dwa złoża, które uchodzą za perspektywiczne i cały czas są, że tak powiem, w zasobach naszego kraju. Jeżeli kopalnia by ruszyła, to niewykluczone, że tutaj. Potem, jak brzydko mówiąc, wynieśli się stąd Rosjanie, zabezpieczono tylko te szyby, tak żeby móc do nich wrócić. No ale niestety nasz wtedy ówczesny rząd nie zgodził się po prostu na wznowienie tutaj produkcji, wydobycia oraz produkcji uranu. No i stało się jak się stało, a więc po czasie szyby zalała woda, wylano korki, zasypano te szyby i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o złoże w Okrzeszynie, to jest jakaś tam szansa, że w przyszłości tutaj wydobycie zostanie ponownie uruchomione. Wyłączyłem alarm i zobaczcie, tło mamy 0,25. Teraz przyłożymy do naszej skałki i słuchajcie, co się zaczyna dziać. 15. No widzisz. Ale się uwielbiam ten dźwięk. 15,87 i w momencie kiedy, tak, dobre wspomnienia, w momencie kiedy Terra przestaje mrygać, wynik, że tak powiem, to on już jest taki miarodajny. Moglibyśmy tutaj spędzić bardzo dużo czasu szukając kolejnych, wiecie, tak zwanych hotspotów, ale jest jeszcze jeden temat. W momencie, kiedy w kopalni tak naprawdę zaczął się kończyć ten urobek, to wpadli na pomysł, że to wszystko, co jest tutaj, czyli te hałdy, przerobią jeszcze raz, tworząc koncentrat uranowy, czyli to, co tutaj mamy, jest przemielone, można powiedzieć, dwukrotnie. Więc kończymy już na chwilę obecną szukanie i jedziemy wejść do sztolni. Ale udało nam się coś znaleźć, więc misja chyba zakończona sukcesem. Że technicznie to Leonowi, ale sukces jest. Ale on jest z nami teraz. Ale jest na naszym ma naszą bluzę, więc jako ekipa znaleźliśmy. Tak jest, a więc jedziemy do sztolni. Więc sukces przypisujemy sobie. Czemu ty spodnie zdjąłeś właśnie?
Jesteśmy na miejscu, w sumie to zaraz koło granicy państwa, o czym świadczy ten znak, więc wyobraźcie sobie, jak blisko Czech jesteśmy. Ale ile mamy do przejścia? 4. 4. Powiedz, jak blisko Czech jesteśmy, ja mówię 4. Okej, 50 metrów. Także słuchajcie, już jesteśmy przebrani, ładujemy się, idziemy do wejścia, do sztolni. Nie, czyli wejście było wcześniej i tam wyżej. To jest taka wąska dziura. I ogólnie można by było zrobić tak, że jedna ekipa by weszła tamtędy, druga tędy, byśmy się zbili na skrzyżowaniu, nie? No to tak zróbmy. No i już jesteśmy prawie gotowi na to, żeby wejść do środka. Oczywiście dostałem detektor wielogazowy, ponieważ dzielimy się na dwie ekipy. Ja z Kubą wchodzimy tutaj, tym wejściem i zarazem jest to wyjście nasze ewakuacyjne. Pierwsze wejście jest tam, gdzie będzie Łukasz i Leon. Ostatnio Leon tam był i było to jeszcze bardzo fajne wejście. Teraz mówi, że już jest bardzo to w złym stanie i zawalone, więc istnieje prawdopodobieństwo, że jak tam wejdą, to już nie wyjdą tamtędy, więc tutaj Leon zostawi jeszcze swojego GPS-a, żeby ekipa, z którą ma kontakt, po prostu jakby się coś stało, będzie wiedziała, gdzie jesteśmy. No a na tą chwilę tędy wchodzimy i jakby się coś działo, to będziemy też tędy wychodzić. Ja jeszcze jeden temat, mam cały czas włączony dozymetr, który ma wyłączony alarm, pokazuje mi 0,25, 0,26. Zobaczymy, jak się będzie tam wartości zmieniać, wchodząc do środka, tak? No, dawaj. Wrzuć go tam do środka. Po prostu go wrzuć za siebie. Mogę, tak? Nie Tak, rzuć go, nie, tak. Oho. Dobra, udało mi się. Jestem cały i zdrowy. Jak wejdziemy, to mamy skręcić w... Nie, a czy... Którzy panowie? No wy, jak skręcimy w prawo, my mamy iść. Wy możecie iść tylko do przodu. A, no i gitara, ja to tak lubię, to proste zadanie. W lewo będziesz miał dowieszkę prawdopodobnie. To nie wiem, czy my do was dojdziemy, czy wy do nas, bo prawdopodobnie te upady tak zwane, jak ja to mówię, upady do góry, to jest oczywiście błędem logicznym. Zaczną się prawdopodobnie w tym fragmencie, mogą się już zacząć. Więc może jak my wejdziemy do środka głównym wejściem, to do was dojdziemy. Aha, Wy dobra. sobie po prostu powoli idźcie, możecie zobaczyć przy tym upadzie. Trzymaj! Masz? Mam. Ta skała rodzi. Jest. Od razu lepiej, co? Od razu ciekawiej. Masz ten czujnik? Tak, mam przy sobie. 20 tlenu mamy, a przy 19 mamy uciekać, tak? No. No to już zobacz, jak spadło. O 1%? No mamy 20 teraz tu. A po przecinku nic nie A, ma? 20,8, dobra. No bo jakby nie było, mamy trochę dłuższą drogę od nich. 0,35 to już jest. Tak? No. No to już 35, no to tak, już dosyć dużo. Przy samym wejściu. Kości. Kości. I strasznie dużo robaków. W ogóle jeszcze jedna do rzecz od tego razu na światła. wstępie. Zobacz. To wszystko to są pokłady węgla. Aha. Zobacz, jak fajnie można zobaczyć no, dzieje naszego świata i jak to jest, nie wiem, czy osadowe, czy jak to się nazywa, że tutaj macie skałę, tutaj jakąś skałę, nie wiem, piaskowiec, wapień, czy cokolwiek takiego, a tutaj już mamy bardzo ładnie Węgiel. uwydatniony węgiel. No rzeczywiście, jakby ktoś potrzebował węgla, to przychodzi tutaj z łopatą, taczuszką. Widać, że na bank tu występował ten uran. Uranu. Widzicie? 0,92. I to jeszcze jest w pokrowcu, co nie? Tylko właśnie ciekawe, skąd to grzeje, to może z dołu weź to przyłóż do tych skałek. Wiesz co, które są tu żółte. może w ogóle tło wszędzie, tło, co no. nie? 0,9. Przy ziemi jest mniej. Widzisz? Przy ziemi jest mniej niż u góry. To może wody gruntowe to też wiesz. Zobacz, tu jest. Zaczęło pykać. Widzisz, jakby z góry, nad nami, co nie? Przemywa. 0,94. Ale chłodem daje od razu. Ale jedno muszę przyznać, my wyjście mamy luksusowe. Wejście mamy ogólnie luksusowe, a... Chyba że parę ton kamieni na łeb nam spadnie. Nie no, specjalnie tam tych chłopaków puściłem, ponieważ tam zazwyczaj swoje siedliska mają znane wszystkim eksploratorom pająki metamenardi, a więc sieciarze jaskiniowe, uchodzące co najbardziej jadowite pająki w Polsce. Konrad lubi to. Miały być 3 chyba, tak? Poziomy? Tak, 3, no ale to wiadomo, 114, 214 i 314, no to o, widać już światło, wiesz? Tak? No, tu chyba są. Tak, nawet ich słychać. W ogóle tutaj nie było tak nisko, to wszystko to jest, to wszystko na ziemi, to jest zawalone i to słuchajcie, jest
Węgiel. Usłyszałem coś niepokojącego. Właśnie mijałeś najbardziej jadowite pająki w Polsce. I co się stanie, jak nie u ciebie? Wiesz co, ogólnie ich jad nie jest do końca zbadany. Były przypadki, że osoba mdlała, traciła przytomność, aczkolwiek zazwyczaj te pająki nie są zbyt skore do gryzienia, nawet pod wpływem gdzieś tam ściskania ich, drażnienia nie chcą nas gryźć. Wiecie co, tutaj mamy już przodek akurat na froncie, więc tutaj się prace zakończyły. Można podejść, aczkolwiek nie trzeba, ponieważ główny ciąg korytarza idzie nam w tamtym kierunku. Ale on, mi się dobrze wydaje, to jest węgiel wszystko. Tak. Tak, dokładnie. Tutaj mamy piękny pokład węgla. To wszystko to, moi drodzy, węgiel. Niestety strasznej jakości, taki bardziej gliniasty, bardzo mocno nawodniony, ale gdyby to wysuszyć, To można grzać. można grzać. Szczególnie teraz. Powyżej mamy jeszcze dwa poziomy, poziom plus 1 oraz plus 2, być może plus 3, ponieważ będziemy tam chyba mieli jeszcze do czynienia z szybikiem idącym nam na powierzchnię, a więc tak zwanym nadsiemwłomem. No nie wiem, jedna ekipa poszła górą, jedna dołem i gdzieś tam na poziomie 0 się po prostu złapiemy. No dobrze, to tak zróbmy. Najgorsze to jest to, że tutaj jest ultra ślisko i po prostu możemy za chwilę zjechać, co nie? O, O panie, no tutaj to już jest tak ślisko, wiesz? ale chyba to przejdziesz i będzie lepiej. Patent jest taki, aby iść tędy. Wiem, że trochę prześwietlam, ale to No ja też. ze względu na to, że Tutaj jest ciężko nie prześwietlać. Poczekaj, może ci tyłek podtrzymam. po prostu wiesz, nie chcę upaść obiektywem w to błoto, co nie? Pamiętaj, że najpierw twarzą amortyzujesz kamery. Zobacz, węgiel. Jeszcze kawałeczek. No nie mam żadnej kamery, ty. No ale to ja wejdę za tobą, a zostawię tutaj po prostu GoPro, co nie? Znaczy się tą kamerę zwykłą. W ogóle to rozejdzie się, czy tam jest cokolwiek, wiesz? Zawał. Tam dalej jeszcze można iść. Tak? Tak. No to wbijam. Zostawiam tutaj aparat, ze względu na to, że po prostu to ciężko jest wam pokazać w kamerze, ale tutaj jest naprawdę tak ślisko strasznie, że za chwilę byśmy, zobaczcie, Konrad tam wszedł, żebyśmy połamali po prostu cały sprzęt, a to nie o to chodzi. Masakra, co? No i tutaj już mamy wspomniany wcześniej poziom minus 1, który jak widać no, znajduje się w tym miejscu nie bez powodu. Po lewej stronie możemy dojrzeć pokład węgla, a więc sztolnię w tę drążoną po to, żeby za tym węglem pójść. I z takich informacji dostępnych w sieci możemy dowiedzieć się, że około 100 metrów mamy tutaj do przenurkowania. A z takich ciekawostek należy dodać... Ktoś nurkował tutaj, próbowali? Tak. Warto tutaj wspomnieć takiej ciekawostce, a mianowicie za granicą, czyli dosłownie kilkadziesiąt, może kilkaset metrów za nami, funkcjonowała dawniej czeska kopalnia uranu. No i gdy Polacy wraz ze Związkiem Radzieckim uruchamiali kopalnię tutaj, to obawiali się, że ich chodniki przejdą na stronę czeską albo trafią w te czeskie zalane chodniki, no i ta czeska woda zaleje tutejsze kopalnie. A więc nawiązała się taka współpraca polsko-radziecko-czeska. Czechosłowacka w sumie. Czechosłowacka wtedy, tak oczywiście, mająca na celu uchronienie tej tutejszej kopalni przed zalaniem. Tutaj jest poziom -1, tu stoi Leon, a tu jest ta wnęka, o której wspomina. Czyli mówisz, że tutaj... Tutaj prawdopodobnie znajdował się kołowrót, nie wiem czy ręczny, czy zasilany elektrycznie, raczej to drugie. Aczkolwiek no niewykluczone, że gdzieś tam w początkowych okresach funkcjonowania tej może ręcznie po prostu, tej wiesz, kopalni siła robocza po prostu, nie? Tak, ręcznie wyciągali, no, ponieważ no, z tego miejsca trzeba było po tym upadzie wyciągać wagoniki, tak, prawda, z urobkiem podczas drążenia, podczas powstawania tych korytarzy. Jesteśmy już na poziomie plus 2, można powiedzieć. Zaczynaliśmy od zera, przechodząc przez jedynkę, na której zostawiliśmy kamerę. Tam jak zaświecę, to może będzie widać ten tunel bardziej. No, stąd jest lepsza perspektywa. To się wydaje tak, ale naprawdę to jest tak jak zjeżdżalnia. No niestety musieliśmy zostawić też tą dużą latarkę. No ale mamy czym świecić, więc chodźmy tam tą stronę. Tak, ale zobacz, tu jeszcze na wejściu co leży. Co tam masz? A, widzisz. Izolator. Izolator, no. Tutaj już jest spoko, tylko tu jest o tyle lipa, że po prostu Łopań. wszędzie jest węgiel i to się robi taka, Mazie. zobaczcie, taka paćka maź.
Oczywiście rękawiczek nie założyłem, ale wiesz co jest śmieszne? Już mi to wyschło i zobacz jak się świeci. Widzisz? No, takie Jak węgiel. diamenty. O, co to? Denko butelki. Ale jakieś chyba stare, znaczy się nowe. Żeby był jakiś napis, to... Może butelka uranowa, zobacz. Tu jeszcze zobaczcie. Ale zobacz tutaj ile siła. to może odwalić. panie. Co, śmieci? No, No, tędy tu schodzić to niebezpiecznie ze względu na te szkło, co nie? szkło. Ale ludzie to są syfiarze. Szkoda gadać, co? Masakra. Jakieś japońskie? Ty, tam można jeszcze... Ja wiem co to jest. Jakieś Stary. zasypane wejście. To jest tam u góry było wyjście. I ludzie śmieci tu wyrzucają. No, tylko że to zostało zasypane pewnie. No i teraz jakby, no już jest zamknięte. Więc tutaj można znaleźć pewnie jakieś stare okazy butelek. Po prostu ludzie, wiesz, wywozili śmieci do lasu i wrzucali do starej sztolni tam u góry. Tam nawet nie wiem, czy nie jest światło. Nie ma. Bo oni tutaj świecili, czy oni... Patrz, nietoperze tu wiszą. Aha. Widzisz? Raz, dwa, 3, 4, 5. 20,9. No to tak jak powinno być. A jeżeli chodzi o promieniowanie? 0,72. No to... Dobra, złazimy, co? Tak, chodźmy. I powiem wam, że nie wiem, czy zejście nie będzie cięższe niż wejście. Tutaj oczywiście w wodzie to co zalega to przede wszystkim górnicza obudowa drewniana. Tutaj po prawej stronie możemy zauważyć stojak, który połączony był ze skarbnicą oraz drugim stojakiem, który prawdopodobnie znajduje się tutaj. A powiedz mi, jak one gniją, ten drewno, to wiesz, CO2 może wydzielać? Tak, jak najbardziej. W procesach gnilnych powstaje nam dwutlenek węgla, który sprawia z kolei, że spada nam ilość tlenu. Możemy także mieć tutaj do czynienia z siarkowodorem. I po to są te czujniki przede wszystkim, nie? Dokładnie tak. No akurat tutaj niczego na ten moment nie mamy. Delikatnie nam wzrósł poziom dwutlenku węgla, natomiast są to wartości no, tak naprawdę nic nieznaczące. Wiesz, jakby nie patrzymy, też wydychamy tutaj, więc to też minimalnie Zgadza jakoś się, rośnie, nie? dwutlenek węgla jest gazem cięższym od powietrza, a więc wszystko co tutaj się nam pojawia leci na dno. Ale wiesz co, a propos nurkowania, tak jak mówiłeś o tym poziomie 0, tu zobacz, parę kroków i wszystko w górę poszło, więc I tam... bąbelki. O! To jest z tych innych procesów, nie? Wiesz co, wspomniane wcześniej błoto, ziemia i inne związki. No delikatnie wzrosło, natomiast Nie ma czego się bać. nie ma się czego bać. Łukasz to się zawsze umie ustawić, co? Oni sobie tam pewnie chodzą, znają życie, to jeszcze ten, Leon herbatę mu tam parzy. Wiesz, tutaj węgiel, tutaj uran, Tak, chodzi i go oprowadza, wiesz. a tamte pazie łażą po górę. A pazie tu chodzą i się w węglu z błotem bebłają. To są halucyny, zobacz. No, zgadza się. No? Bierzemy po jednym. Wtedy będą smoki widać, będzie gdzieś smoki. Cześć, ty, ale w takiej kopalni jakbyś odleciał. Nie, to jest bezpieczne. Ty. Bad trip. Śmieszny jest też taki dźwięk tutaj w tle. Raz ten twój czujnik, raz mój czujnik, co nie? To trochę jak na takiej sali w szpitalu, nie? No, Ciągle no. coś pika. Konrad właśnie dojeżdża do ostatniego pit stopu. Uważa, podpiera się czołem się podpiera. Teraz lewym pośladkiem. O, upadł, ale powstał. Jak Powerade. Jest. Dobra, jest, żyje. Jest. Ja to mam taką wizję, żeby tu po prostu zjechać. Nie wiem, czy nie zrobiłem sobie dziury na sobie. Serio. Nie wiem, czy to zimne, czy się to... Stamtąd zjechaliśmy. Idziemy teraz w głąb i chyba chłopaki też poszli tam, tylko że poziomem 0. Po drodze zbieraj grzyby, to nie? No, do saszetki. Do saszetki. Nie wiem, po co my żeśmy tam poszli tak naprawdę. No zobaczcie co tam było, no. Eksploracja to eksploracja. No tak. Ale dobra, to już jest dobrze, już jesteśmy Prawie w domu. blisko. O kurczę. Zawał. Nie, lepiej. Lepiej, bo wspominałem wam, że nie uda nam się wejść na wyższy poziom. A spójrzcie co my tutaj mamy. Wow. Drabina. Czyli się uda! Czyli się I uda! to jest to, co ja bardzo często wspominam w swoich filmach, że warto od czasu do czasu te miejsca
odwiedzać, ponieważ możemy zastać jakieś zmiany. No, w tym przypadku jest to zmiana Na plus, na zdecydowanie. plus, tak, wprowadzona przez człowieka, ale niekiedy bywa tak, że jakieś fragmenty nam się zawalą, obwalą, odsłaniają nowe korytarze, a tutaj można będzie wejść na wyższy poziom, ale ta drabina nam się... Oj, chyba jednak się nie uda, chyba trochę za szybko się cieszyliśmy tym wszystkim. Czekaj, dojdę do ciebie tylko. A, bo ona się urywa w połowie drogi, nie? Tak jest. Ale tam możemy dostrzec w świetle latarki po lewej stronie, że wystają nam belki. Nie wiem, czy łapie to kamera. O, Co z mojej to chyba widać. tak. Tak, z mojej to widać. Wystają belki stropowe, tak? Jest to sam fakt, że te belki tam mamy, już o czymś świadczy, ponieważ tak na dobrą sprawę nie wiemy, co tam jest, ale skoro mamy belki, to znaczy, że poprowadzony został tam korytarz. Powrót tutaj, zbadanie korytarza niezbadanego? Niewykluczone, że tak, aczkolwiek jakaś ekipa tutaj działa, więc być może niebawem pojawi się film tejże ekipy. Nie chciałbym tutaj oczywiście nikomu wchodzić w paradę. Niewykluczone natomiast, że też się tutaj zjawimy albo nawiążę współpracę tutaj z tą wspomnianą ekipą, no i może wspólnymi siłami uda się wejść. A to gnojówka? No, pachnie tak. Ja też, jak zjeżdżałem. Jak dokładasz swojego, to walisz w ten, modely. Niczego nie żałuję. Ten chodnik, ten korytarz musiał mieć jakiś sens, musiał być ważny, nie? Że go zabudowano drewnem. Jak on jest długi, tego nie wie nikt, ponieważ z tego co mi wiadomo, to nikt tam jeszcze nie dotarł od czasu zamknięcia tej kopalni. Aha, że tam jest jeszcze u góry. Tak. Więc żeby ten nie spadł nam na głowę. Kurde, szkoda, że tam nie wejdziemy, ale rzeczywiście... Fajnie by było. Ty tam dronem wleciałeś, co nie? Prawie, bo dron spadł i się rozwalił. Tu jest chyba przodek, tak? Czy nam to skręca? Skręca, no okej. Tu jest mur, też dużo. Gdzieś musi być, no u góry jest ta rzeka, co nie? Tak. Ale czysta woda leci. No, A spróbuj jej, Kuba. nie. Miałem piłę. Serio? No, Kuba ja się piłę. moje. Czysto jest? No. Jak wspominałem w moim poprzednim filmie, nie lubię wody niegazowanej, więc nie powiem, że jest dobra, ale bez przesady, nie jest zła. Za tym ujęciem później puścił Pawia. Można sobie umyć ręce. Na eksploracji sztolni warto mieć czyste ręce. Pokład węgla. A przy tych pokładach brałeś dozymetr? Jest szansa coś złapać? Nie dawałem dozymetru, jest szansa jak najbardziej. Ty, ale to jest drugi, bo tu są dwa przodki. Tak. To ja idę tamten zbadam. Tam można przejść chyba znowu w lewo, bo tam Nie, tu nie ma przejścia. nie masz tam na końcu przejścia. Nie, nie. Tutaj słuchajcie, jest przodek, czyli miejsce, gdzie zakończy, że tak powiem, wydobycie. Znaczy się w tym przypadku. I zobaczcie, tu był wydobywany węgiel i co jest ciekawe, on jest pod takim skosem. To prześwietla, ale 0,40 od 9. Jest trochę 50, jest trochę więcej niż przy tej drabinie. Coś tam jest, nie? Ale Tak. 52, 80, 1,30, no! 1,50. 1,40. Wiesz co, tam jest taka żółta kopalina jakby i to właśnie Ale to tu chyba też to jest jest. ta żółta kopalina i tu jest ta żółta kopalina. 1,63, 1,56, dobra. Wiesz co, spróbuj tą tutaj właśnie. O, tu się rozkręca. 2,16. No, Kuba, daj dozymetr. 2,70, 2,93. Jest, mamy to. 80, 4. 450. Leon, weźmiesz latareczkę? 4,80, mamy. A tych żółtych ród jest więcej, więc możemy jeszcze więcej ukręcić. 5,07, U góry masz jeszcze. 5,30, 7. No i tak No. by to skakało. Zależy jak wychylę pewnie detektor. No ale 7 mikro to już ładny wynik, szczególnie, że Tak. mówisz, że śladowa ilość tu jest. Tak. Tu ile żółci nad głową masz. Raczej zakładałbym, że są to związki żelaza. Bardziej interesuje mnie to, oj. Tu coś się kręci jeszcze. To on tak się rozgadał w tej odległości. Ale zauważcie, że mamy tak Daleko, 10 nie? cm. O kurczę. No. A weź bliżej. Gdzieś nam musi łapać jakieś... Ładne źródło jest Tu. gdzieś. No. 3,50. No 4 będzie? No, Jest, Chyba osiągnęło.
tylko przy tych żółciakach. Nie bez powodu założyliśmy na dzisiejszy odcinek specjalnie te bluzy z motywem Fukushimy. Dlatego, bo zarówno tutaj, jak i tam jest promieniowanie. A takie bluzy możecie znaleźć w naszym sklepie urbexhistoryk.pl. Koniec autopromocji. I tutaj kończy się nasza wyprawa po puszczonej kopalni uranu. Leon, dziękujemy, że byłeś z nami, za to, że oprowadziłeś i przede wszystkim za kawał wiedzy, bo jest przeogromna. I docencie to i bijcie do niego na kanał, bo warto. Wyprawy Leona na YouTubie. A jeśli wam podobało się to wszystko, to dajcie łapkę, subskrypcję i u nas, i u niego. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!